Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To Było Grane. Dzisiaj mamy trzecią część Goblinów, Goblins Quest 3, wydana w 1993 roku, tym razem stworzona przez Cocktail Vision, ale wydana przez Sierę, dlatego zostało dodane tutaj to słówko Quest. Pierwsze dwie części nie posiadały tego tutaj słowa. Wynikało to z tego, że w momencie, kiedy Sierra wykupiła Cocktail Vision, Sierra miała taką przygodówki z Sierry zazwyczaj miały właśnie to słowo quest i był Police Quest, Space Quest, Quest for Glory, King's Quest i Goblins, gdy dołączyło do rodziny Sierry, to oczywiście też dodano ten quest, żeby bardziej jakby powiązać serię właśnie z firmą Sierra. Goblins 3 wrzuca nas tym razem w buty jednego bohatera, chociaż to nie jest tak do końca prawda, tych bohaterów tam jest paru, ale jest jeden główny bohater, jest to Blunt, tak, gościu się nazywa Blunt, który jest dziennikarzem i chce przeprowadzić wywiad. W czasie swoich, na początku, w czasie przygód zostaje ugryziony przez wilkołaka i ma swoje alter ego, czyli zamienia się w wilkołaka. Dodatkowo postaci w odróżnieniu od wcześniejszych części, gdzie raczej występowały cały czas te same postacie, tutaj pomocnicy naszego głównego bohatera są różni i oni się zmieniają w trakcie gry na różne inne postaci. Przyjdzie nam też zagrać jego ukochaną Blanta jeden poziom, aczkolwiek to jest taki, można powiedzieć, taka odskocznia. Głównie będziemy sterować oczywiście Blantem. Dodano dwa bardzo fajne poziomy, o których za chwilkę powiem. Goblins 3 według mnie jest najdoskonalszym dziełem Cocktail Vision i ze wszystkich części Goblinów tą część najbardziej lubię. Przede wszystkim dlatego, że zdecydowano się zmniejszyć ilość takich zagadek, które są całkowicie irracjonalne. Te zagadki w Goblins 3 są według mnie prostsze, ale dzięki temu łatwiej można na nie wpaść, ponieważ są w miarę logiczne. I muszę przyznać, że niesamowitą frajdę sprawiło mi w 1993 roku, gdy kończyłem Gobliny bez opisu, samemu rozwiązując zagadki. Niesamowita satysfakcja. Aczkolwiek dwa ostatnie poziomy to już przegięty poziom trudności i tam już jest po prostu aż chore to, co się dzieje. Niemniej jednak zagadki są dosyć przemyślane i można powiedzieć, że można przejść tą grę bez opisu, no poza tymi dwoma ostatnimi poziomami, i sprawiają one masę radości. W poprzednich dwóch częściach pojawił się Arek, mój kolega z bloku, i tym razem Arek też się pojawi, tylko że tym razem ja już miałem PC-ta, Arek miał Amigę. I gdy zdobyłem Goblins 3, ponieważ Goblins 3 też chyba wyszła na Amigę, aczkolwiek nie spotkałem się z tą wersją, zaprosiłem Arka do siebie i mówię, no chodź, tutaj mam właśnie Goblins 3, może sobie obejrzymy tego. I wtedy to ja byłem górą, wtedy Arek mi zazdrościł tego, że ja już mam Gobliny 3, a on na Amidze jeszcze nie. Nie pamiętam, czy wyszła ta wersja amigowa, chyba wyszła, tylko że ona wyszła jakoś później. Niemniej jednak gra na PC naprawdę była fantastyczna. Fantastyczna grafika, chociaż trzeba powiedzieć, że grafika, do której przyzwyczaiły nas dwie poprzednie części. Tutaj warto wspomnieć, że pomimo, że od pierwszej a do trzeciej części dzieliło ileś tam tych lat, to jednak progres w kwestii graficznej w latach 90. nie był taki duży i ciężko powiedzieć, że ta gra uległa jakiemuś poprawieniu graficznemu. Wyglądała ona tak naprawdę tak samo. Oczywiście dodano nowe śmieszne animacje, ponownie postacie składające się z kilku pikseli dostały taką fantastyczną mimikę, te fantastyczne różne rzeczy, które one wykonują. To jest nadal zostało zachowane, ale tak jak mówię, w latach 90. aż ciężko powiedzieć, że gra szła powiedzmy w jakimś, nie wiem, drogą ku lepszej grafice, bo wtedy w latach 90. raczej tego za bardzo się nie odczuwało. Niemniej jednak Goblins 3 jest w mojej opinii najdoskonalszą grą z tej serii i naprawdę może się podobać. Wersja na CD, którą trzymam w ręku, ponieważ w latach 90. grałem w wersję dyskietkową i porównując do wersji na płycie, wersja CD dostała mówione teksty, troszkę, nie za dużo, ale troszkę takich animacji, które nie znalazły się w wersji dyskietkowej. I powiem szczerze, że jakby tych animacji nie było w tej wersji CD, to też bym się wcale nie pogniewał.
Natomiast to, co mnie cieszy, to to, że zdecydowano się zostawić oryginalne głosy goblinów i one mówią po prostu po goblińsku, czyli tak bełkoczą, trochę jak Simsy. Natomiast wcześniej oczywiście wszystkie teksty były czytane, no tutaj już zdecydowano się na te właśnie głosy goblinów i to muszę przyznać, że jest ok. Aczkolwiek pojawiają się elementy mówione przez naszych bohaterów i też to jest to, co nie było w wersji dyskietkowej. Pojawia się w kółko wtedy nasz bohater i on mówi swoją kwestię mówioną. Aczkolwiek mówię, że tego w wersji dyskietkowej nie było i jakby tutaj nie było w wersji CD, no też bym się absolutnie, słuchajcie, nie pogniewał. Pamiętam, że w latach 90., gdy tą grę pierwszy raz odpaliłem, ja byłem w ogóle wielkim fanem Goblinów. Jak tylko zobaczyłem, że wychodzi trzecia część, to ja zaraz pognałem na giełdę, żeby tą grę sobie tam na dyskietkach nagrać. Pamiętam, że ona dosyć spora była, bo to chyba z 7 albo z 8 dyskietek, także dosyć dużo. No ale muszę przyznać, że naprawdę zachwyciła mnie. Widać, jaki progres deweloperzy przeszli od części pierwszej, gdzie poprzez część pierwszą, w części pierwszej, następnie część drugą i część trzecią niwelowano te negatywne elementy, które troszkę przeszkadzały w grze. Na przykład według mnie w Goblinach 2 był za wysoki poziom trudności, w Goblinach 1 oczywiście ta energia naszych bohaterów, która doprowadzała do szału. Natomiast tutaj starano się to jak najbardziej wyeliminować i dzięki temu, tak jak mówię, gra jest troszkę prostsza, ale na pewno sprawia większą frajdę i jest bardziej taka satysfakcjonująca, ponieważ no, te zagadki są w jakiś sposób logiczne. Słuchajcie, gdy w latach 90. Pierwszy raz, tak jak mówiłem, zagrałem w tą grę, nie mogłem wyjść z podziwu, jak bardzo zmieniła się na przestrzeni lat ta seria i jak doskonale ta gra wygląda. Oczywiście, tak jak mówię, progres graficzny no tutaj nie był za duży. Autorzy oprócz standardowych poziomów, gdzie chodzimy naszą postacią, zbieramy przedmioty, używamy ich w odpowiednim miejscu, dodali też poziomy, w której towarzyszy nam nasz przyjaciel. Tych przyjaciół jest chyba 3. Każdy ma inne funkcje, aczkolwiek są to takie postacie, które nie mogą brać i używać przedmiotów, mają tylko jakieś właśnie swoje takie unikalne zdolności. Aczkolwiek nie jest to częste, bo ten nasz przyjaciel pojawia się czasami się nie pojawia i trzeba przyznać, że to wprowadza dosyć taki dynamizm rozgrywki, gdzie nie cały czas mamy tych samych bohaterów i ci bohaterowie na przestrzeni przygody się oczywiście po prostu zmieniają. To, co jest jeszcze fajne, autorzy postanowili dodać dwa poziomy, które są naprawdę fajnie zrobione. W tych poziomach sterujemy tylko lewą i prawą ręką naszego bohatera. W jednym poziomie możemy tworzyć różne mikstury, mieszając, przelewając różne eliksiry i tworzyć właśnie różne takie mikstury. Natomiast druga, według mnie jeszcze ciekawsza plansza, pozwoli nam zagrać właśnie też przy pomocy tej lewej i prawej ręki, tylko zagrać nam w szachy. Takie dosyć dziwne szachy, przyznam szczerze, ale muszę przyznać, że te poziomy wprowadzały pewien taką nowość do serii i one naprawdę według mnie fajnie wyszły, bo były naprawdę niesamowicie pomysłowe, wymagały troszkę kombinowania, ale wyszło to naprawdę dobrze i te poziomy są, muszę przyznać, rewelacyjne. Wersja CD, którą aktualnie trzymam w tym pudełku, jest to wersja premierowa, jest ona dosyć niespotykana. Jedną z wersji, które najczęściej spotykałem na eBayu i na Allegro to właściwie nie. Na eBayu to jest oczywiście wersja Sierra Originals, która nie jest serią premierową, to jest wydanie właśnie premierowe. Samo pudełko, no jak widzicie, tak się prezentuje. Zobaczmy, co jest w takim razie w środku. Seria raczej Goblins przyzwyczaiła nas do tego, że nie ma za dużo miejsca, za dużo gadżetów w środku. Mamy oczywiście instrukcję, zobaczmy, no nie jest kolorowa co prawda, ale wydana na śliskim papierze, czyli jest jakiś niewielki progres. Słuchajcie, tu mamy jeszcze, co my tu mamy? Płytkę pokażę na końcu. Mamy, słuchajcie, jakiś Imagination, aż zobaczę, co to jest, słuchajcie, to jest jakaś aplikacja Be Yourself, nie wiem, Discover Your Friends, jakaś taka właśnie pseudo chyba socjalna aplikacja, jeszcze wtedy nie było internetu, także coś takiego. Tu mamy kartę tą do rejestracji, oczywiście nie jest ona całkowicie wypełniona. Tutaj mamy jakąś karteczkę, co to jest? Aha, z supportem technicznym. No i słuchajcie, mam tutaj jeszcze konkursik.
wygraj $50,000 na college od Sierry. Oczywiście to już jest dawno przedawnione, że tak powiem, no ale można by teraz wysłać i zobaczyć, czy by się zdziwili, że to dostali po tylu latach. No i oczywiście dostaliśmy płytkę z grą. Bardzo często też się spotyka w wersji Goblinów, właśnie w tej wersji tylko płytka w Jewel Case'ie tak zwanym, a natomiast ta wersja big boxowa no jest raczej dosyć niespotykana. Zanim przejdziemy do pytania, które towarzyszy tej serii od początku, czyli czy grać, czy nie grać, chciałbym jeszcze poruszyć temat Goblinów 4, która wyszła parę lat temu chyba. Goblins 4. Pamiętam, że z ciekawości przeglądałem, jak to wygląda na gameplayach na YouTubie. Zdecydowano się powrócić do korzeni. Tam mamy ponownie tych 3 goblinów z pierwszej części, aczkolwiek wszystko przeniesiono w grafikę 3D. Nie ma już tej fantastycznie rysowanej grafiki ręcznej. Muszę przyznać, że wygląda po prostu koszmarnie. Wygląda to koszmarnie. Nie ma ducha tej serii, tych goblinów. Ciężko mi powiedzieć właściwie, co autorzy myśleli, wydając ten Goblins 4 w wersji właśnie na 3D, bo to a w ogóle ze sobą nie współgrało. To piękna, ręcznie rysowana grafika kontra jakieś upitolone modele 3D, które po prostu wyglądają koszmarnie. Aczkolwiek warto wspomnieć, że Gobliny 4 można kupić na Allegro za parę groszy. Z tego co patrzyłem, ale mogę się mylić, są też 3 pozostałe części Goblinów od razu na płycie dograne, także dostajecie te 3 fajne części Goblinów i tą badziewiarską 4, ale nie jestem przekonany, lepiej sprawdzić zanim oczywiście no to kupicie. Kochani, jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałem, to, że deweloperzy doskonale zamknęli całą trylogię Goblinów i splot wydarzeń, który łączy te wszystkie części, jest uzasadniony i w trzeciej części jakby wszystkie te elementy się łączą w jedną klamrę, no i wyjaśnia się kim tak naprawdę jest Blunt. I muszę przyznać, że to mi się też bardzo podobało, bo cała trylogia sprawia wrażenie takiej całości, nie że każda część jakby oderwana od drugiej, tylko że one są jakby jedną spójną, pełną całością. No i na pytanie oczywiście teraz ostatnie, czyli czy grać. Słuchajcie, Goblins jest jedną z moich takich ulubionych przygodówek, gdzie sterujemy sobie ludkiem, hipkiem. Oprócz Maniac Mansion, Day of the Tentacle stawiam ją w pierwszej dziesiątce moich ulubionych gier przygodowych. Jest to naprawdę fantastyczny tytuł. Goblins 3 jest najdoskonalszym tytułem z całej trylogii. Nie mówię o 4 częściach albo 4 części, ja w ogóle uważam, że to nie są gobliny, także pomijam ją w ogóle i udaję, że ona nie istnieje. Jest najdoskonalszą częścią ze wszystkich goblinów. Zagadki może są prostsze, ale tak jak mówię, bardziej logiczne i sprawiają masę satysfakcji. Grafika, no cóż, dzisiaj grafika oczywiście to nie jest Titanfall, to nie jest jakiś, nie wiem, inne gry typu Metal Gear Solid. To jest gra z lat 90., gdzie brylowały wtedy grafiki dwuwymiarowe stworzone ze sprite'ów i muszę przyznać, że jest to naprawdę doskonały pokaz kunsztu grafików, deweloperów, animatorów, dźwiękowców, którzy potrafili tak naprawdę z niczego wykrzesać coś takiego fantastycznego jak właśnie Goblins 3. Polecam Wam jak najbardziej, jeżeli jesteście zainteresowani serią Goblins, no to oczywiście grajcie od pierwszej części. Jeżeli interesuje Was tylko najlepsza część serii, zagrajcie w 3, bo 3 według mnie najlepiej wypada z całej serii. To tyle odnośnie Goblinów. Zamykamy serię Goblins. 4. część raczej w to było grane się nigdy nie pojawi. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. No.